Dzień dobry. W dzisiejszym nagraniu będę starać się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego związki się nie udają. Wiedzą Państwo doskonale, każdy z nas wie o tym doskonale, że jest bardzo dużo podejść do związków. Na przykład są podejścia, które uwzględniają języki miłości. Są podejścia, które uwzględniają, gdzie główną rolę pełni etap związku, czyli na jakim etapie jest związek i czy ma szansę przetrwania. Są dzisiejsze współczesne koncepcje, które mówią o tym, że pary powinny funkcjonować na zasadzie partnerstwa. Takie, które mówią, że para świetnie funkcjonuje na zasadzie podobieństwa. Inne mówią, że świetnie funkcjonuje na zasadzie przeciwieństwa. To są współczesne koncepcje. Klasyczne koncepcje podchodziły do związku trochę inaczej, jak wiemy. Kobieta miała inną rolę, mężczyzna miał inną rolę. I jak wiemy i rozglądniemy się lub prześledzimy związki, to wiemy, że jedne się udawały, a inne się nie udawały w tych samych koncepcjach. Więc o co właściwie chodzi? Czemu przy zastosowaniu tej samej koncepcji lub podejścia tego samego do związku jedne udają się, drugie się nie udają? Będę starała się odpowiedzieć na to pytanie w filmie. Serdecznie zapraszam do oglądania. Jak wspomniałam, jest wiele podejść do związków i przy zastosowaniu tych samych reguł pewne związki świetnie funkcjonują, jest ich niewiele niestety, a inne nie funkcjonują lub bardzo źle funkcjonują. Tych jest zdecydowanie więcej. Przy wszystkich koncepcjach, które wymieniłam, jest ich oczywiście dużo, dużo więcej. O co chodzi? Czemu jedne funkcjonują, a drugie nie? Według mnie problem leży w energiach. Chodzi o to, że w jednych związkach, niezależnie od tego, jakie tam są role i jakie koncepcje zastosowano, męska i żeńska energia pracuje prawidłowo, w tych pozostałych pracuje nieprawidłowo. Już tłumaczę, o co chodzi z tymi energiami. Muszę wytłumaczyć, posiłkując się przyrodą. Czy byliście Państwo ostatnio w lesie? Widzieliście przepiękne drzewa, przepiękne, ukończone dzieło, gdzie u nasady drzewa widzicie może korzenie, spojrzycie do góry, piękna korona drzewa. Może byliście w tym roku, nad Polskim Morzem, było bardzo ciepło, fale odbijają się, wszystko żyje. Może byliście na Mazurach, oglądaliście jeziora, cieszyliście się otoczeniem przyrody i widzieliście, co tam się dzieje. Może byliście za granicą, mieliście okazję pływać w oceanach, tam nic was nie zjadło. Czy tak, czy owak, to wszystko niesie Ziemia. Ona niesie oceany, wszelkie wody, jeziora, drzewa, owies, żyto, nie tak dawno były zbiory. Wszystko nosi Ziemia. Jak ona to robi? Proszę Państwa, robi to przy współudziale nieba. By ona mogła rodzić wszystko, o czym powiedziałam, potrzebuje słońca, potrzebuje deszczu, potrzebuje jesieni, potrzebuje zimy. Czasem te rośliny muszą, jak wiemy, przezimować. Rolnicy najlepiej o tym wiedzą, ja troszeczkę mniej. I dopiero wtedy może wszystko wzrosnąć, czyli dzięki niebu ona może rodzić i powiększać to, co dostała z nieba. Po co ja o tym wszystkim mówię? Bo kobieta, proszę Państwa, jest ziemią, a mężczyzna jest niebem. To jest energia kobiety i mężczyzny, czyli kobieca energia jest z serca, dobrze, ale to jest energia być, brać
i powiększać, czyli nie, tak jak nieraz mylnie jest widziane, że kobieta ma leżeć i pachnieć. Nie. Kobieta rzeczywiście bierze, ale ma powiększać to, co dostała. Czyli jeżeli z nieba dostaje ciepło, to je powiększy. Będzie cudowna atmosfera rodzinna. Jeżeli dostanie miłość, odda ją, powiększy i odda. Nie tylko do swojego nieba, do swojego małżonka, ale po prostu odda do świata, do wszechświata. Jednak jeżeli dostanie za dużo słońca, czyli opierając się teraz o pory roku w związku, dostanie kłótnie, proszę mi uwierzyć Państwo, panie na pewno to wiedzą, oj, powiększy to, bardzo powiększy, będzie dopiero wtedy kłótnia. Dobrze? Czyli, żeby do sedna nawiązać, co kobieta dostanie z nieba, czyli od mężczyzny, bo mężczyzna jest na poziomie nieba, jego wibracje są dostarczanie, ona to powiększy. Tak? Co zrobić w dzisiejszym świecie po emancypacji, która niestety odbyła się na energii męskiej? Już troszeczkę tu wtrącę, o co chodzi. Emancypacja była dobra. Kobiety mogły zająć nowe role w świecie, w środowisku, mogły zacząć się utrzymywać, mogły robić różne rzeczy, jak doskonale wiemy. To było dobre. Niestety zrobiły to na energii męskiej, czyli one sobie dostarczyły pewne rzeczy i stały się niebem i stały się ziemią. Czyli jeżeli stały się zarówno niebem, jak i ziemią, to są w połowie. Dlatego oglądamy wiele nieszczęśliwych kobiet, które dzisiaj nie są na energii żeńskiej, tylko są na męskiej, czasem całkowicie, lub męsko-żeńskiej, co kobietę tak naprawdę wykańcza, bo to nie jest jej energia. Mężczyzna, który ma obok siebie kobietę funkcjonującą w energii męskiej, z zasady nie będzie musiał jej przyjmować. Przecież mają obok, więc po co mają przyjmować? Czyli co kobieta ma zrobić? Kobieta ma zejść do energii żeńskiej. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. No bo i jak kobieta ma zejść do energii żeńskiej? Czyli, jeszcze raz mówiąc, być, brać i powiększać. Skąd brać? Skąd brać? Jak brak nieba. Dlatego, że mężczyzna, który, wracając do tej emancypacji, nie musi być w energii męskiej, nie dostarcza. Skąd brać energię? Skąd ta kobieta ma to brać? Drogie panie, niebo jest na zewnątrz. Ono tam jest. Zaraz zwrócę panom honor, bo panowie jesteście potrzebni, ale ono jest na zewnątrz. Rozglądnijcie się, panie. Czyli kobieta w energii żeńskiej, co jest potężną rzeczą, żeby zejść do energii żeńskiej, otrzyma wszystko, co potrzebuje. Ja wiem, drogie panie, że w to jest bardzo ciężko uwierzyć i temu zaufać. Przyznaję się mi również. Ale będąc w energii ziemi, dostaniecie, panie, to, co potrzebujecie. I już zwracając honor panom. Drogie panie, jak mówię, że dostaniecie wszystko, co potrzebujecie do funkcjonowania, oczywiście zgodnie z losem, to dostaniecie również mężczyznę w energii męskiej, czyli tego, który dostarcza. Jeżeli nie dostaniecie, to być może wasz los na obecny moment jest taki, że macie korzystać z owego wszechświata, co mam świadomość, że jest bardzo trudną koncepcją do zaakceptowania i zmiany. Mężczyzna, który jest przy was i którego postrzegacie w tej chwili jako niedojrzałego, właśnie dlatego, że nie mógł dojrzeć, bo nie potrzebował być w energii męskiej,
jak Wy zejdziecie do energii żeńskiej, z dużym prawdopodobieństwem jego energia się zmieni, zacznie być w energii męskiej, dlatego że obok jej po prostu nie będzie. Więc on przyjmie energię tą, którą powinien mieć ze zasady. Czyli energia żeńska i energia męska są bardzo różne. Energia żeńska, mimo że postrzegana jest przez świat jako, słyszałam takie słowa jak słaba i naiwna, to jednak nosi wszystko, co widzicie na ziemi. Jest absolutnie potężna. Ale, jak powiedziałam, współpracuje z niebem, potrzebuje nieba. Czyli, drogie panie, pozostańcie w energii żeńskiej. Starajcie się zejść z głowy do serca. A panowie, z miejsca, w którym jesteście, prawdopodobnie wielu z was w energii chłopca, którym być może trzeba się opiekować, ale oczywiście to nie jest nic negatywnego. Tak się po prostu stało. Pokochajcie siebie i pokochajcie swoją męskość i przyjmijcie energię męską. Na dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę. Spodziewam się, że przy tak rozległym temacie, który zamknęłam w 10 do 15 minutach, będzie wiele pytań. Oczywiście odpowiem na każde z nich. I temat energii męskiej i żeńskiej na pewno będę jeszcze rozwijać w innych filmach. Będę starała się rozwijać ten temat zgodnie również z tym, jakie pytania od Państwa dostanę i jakie będzie zainteresowanie wątkami, które na pewno pojawią się w obszarze energii męskiej i żeńskiej. Za dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.